Cześć, witajcie. Dzisiaj nie pada, zapowiada się słoneczna pogoda, jest taka pewna delikatność, to znaczy wilgotność w powietrzu czuć, no ale to nie ma się co dziwić, bo jest 8 rano, a ja powoli zabieram się za pracę. No a to jest kwestia, że kolega dał troszkę ciała i jak widać tu jest kółeczko, gdzie powinno być zbrojenie, gdzie powinna być dziura na słupek zalewany potem, a zbrojenie troszkę jest obok. Podobna sytuacja jest tutaj. Także nie wiem, czym kolega się kierował. No też w tym jest troszkę mojej winy, bo w dniu jak zalewaliśmy beton było po prostu zapierdol i mi też nie przyszło do głowy, żeby zweryfikować. Pokładałem zaufanie w koledze, ale jak się okazuje, lepiej zawsze sprawdzić 2 razy. No i potem jeszcze tu musiałem się troszkę wcinać w pustaka, żeby to zbrojenie wyszło mniej więcej tak, jak bym chciał i podług wymiarów. No i tu jeszcze też mniej więcej pustak by wychodził gdzieś tak na połowie, czyli to powinno być przesunięte z 10-15 cm w lewo. Także tu będzie rozwiązanie proste. W tych niedobrych miejscach utnę te zbrojenie, a następnie na wiercę w odpowiednim miejscu i przykleję na kotwy chemiczne. Także teraz tylko ciapnę bitumenem troszkę w te miejsca, tam gdzie porysowałem powierzchnię betonową. No i potem zacznę kłaść membranę.
Oczywiście tu się pomyliłem i wyciąłem nie ten pręt, co trzeba. Normalnie ręce opadają. A to wczoraj przez pośpiech, nie wiem, coś mi się ubzdurało. No i zrobiłem jak zrobiłem. No cóż, tak to bywa. Bo też błąd. Także tu mam wymiar 175. Przytnę sobie ten bloczek mniej więcej w tym miejscu i mi wejdą 2,50 akurat. Analogicznie tam w drugim kącie, a potem będzie się kombinować. Na razie sobie przytnę, przygotuję, żeby potem tylko murować. No i nie wiem, czy deszcz nie będzie padać, bo jest taka pogoda deszczowa. Otóż z tymi, bo jest przewidziane 2 drzwi, z tymi drzwiami będzie zabawy. Ale powolutku, najdłużej zawsze trwa wymurowanie pierwszej warstwy. No a tu będzie bez problemu, bo będzie ściana na całości. A po prostu, no wiadomo, nie można stawiać okien na granicy z sąsiadem, żeby potem nie wyszło, że podglądamy sąsiada. W takich wypadkach chyba, nie wiem jak tu we Francji, ja wiem, że w Polsce jest 3 metry od granicy bez sąsiada, bez okien, 4 metry z oknami, albo na odwrót. To zainteresowani sobie mogą dokładnie sprawdzić, mniej więcej. Uwielbiam, jak natura jest przeciwko mnie. Papa przygotowana, bloczki mniej więcej rozłożone, jakby to miało iść, ale wyszło jak zwykle. Tak to jest, jak natura jest przeciwko tobie. No a urlop mi się kończy za tydzień. Praktycznie nie wiem, jak to będzie przy tej pogodzie, która panuje aktualnie. No mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu kwestia się polepszy. No dzisiaj nie za dużo zrobię. Także dzisiaj montuję filmy dla Was. Z reguły w dzień pracowałem, a nocami montowałem. Zabawki z Irlandii jeszcze. Także jak widzicie, tu kolega gdzieniegdzie w złym miejscu troszkę ułożył, no ale da się to naprawić. Także do roboty. Będę musiał ściągnąć bloczek, nawiercić i chemicznie chwycić. Tutaj mam w sumie takie 2 zestawy taki brzydki użytkowy i taki w razie W, jak jakieś będą potrzebne w zanadrzu. Lubię mieć podwójny zestaw, po prostu w razie jak coś się popsuje, nie trzeba lecieć na szybkie zakupy, tylko można od razu wyciągnąć ze schowka i pracować. A też taki przykład, miałem irlandzką właśnie taką przycinarkę, jak szlifierkę kątową, nazwijmy to prawidłowo. No i w każdym bądź razie na tej budowie już mi się jedna spaliła. Z tym, że jeszcze po irlandzka, czyli użytkowana z transformatorem na 110
V. W Irlandii po prostu ze względów bezpieczeństwa używają dodatkowego transformatora. No, jest to niby związane z częstotliwością bicia serca i częstotliwością prądu, a tu się już jakiś elektryk by musiał wypowiedzieć. Natomiast no, jest to dodatkowe utrudnienie, no bo to waży z 10-15 kg. I w każdym bądź razie już kilka lat temu się przygotowałem i w razie jakby mi się maszyna popsuła, to sobie kupiłem następną. No i zadziałało, nie? Maszyna się popsuła, wyciągam nową i tak to u mnie z reguły działa. Staram się być przygotowany. No, czyli tutaj zaraz wiercę na 12 mm. No i potem chemia, no, kotwy chemiczne, nie? Czyli te stópki takie i będę mocował. Najpierw sobie przygotuję, ponawiercam z tego względu, że te kotwy chemiczne bardzo szybko wystygają, kilka minut i jest po zabawie. No a potem jest ta końcóweczka po prostu do wyrzucenia. No ona zastyga i już się nie da z tym nic zrobić. Także najpierw przygotuję. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Czyli jednak nowe wiertło. Times don't fly too high. Be sure to keep them down in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Jak zauważyliście, po drodze był fragment zbrojenia, a wiertło przejdzie generalnie. No tylko też można je zniszczyć przy tym. No, mniej więcej osadzone już przyciąłem takie większe. Trochę będzie kłopot z osadzeniem tych bloczków, ale myślę, że z drabiny dam sobie radę. No i kwestia jest tego typu, że takie rzeczy to najpierw omówcie ze swoim architektem, żeby potem nie było problemu. Tu jest mała weranda, nie ma jakichś dodatkowych pięter i tak dalej. Także jeżeli
podejmujecie się takich rzeczy, obgadać z waszym architektem, konstruktorem, bo potem może być problem. No, ja tu budować piętra nie będę, także to nie jest zbyt bardzo obciążona konstrukcja. No i pamiętajcie, że trzeba to przedmuchać dobrze, żeby nie było tam pyłu, żeby ten klej chemiczny miał się czego chwycić. Także okulareczki. Jak mówiłem, problem jest z tymi końcóweczkami. O, są jednorazowe. No ale myślę, że trochę kleju mi tutaj pójdzie. Także z przechowywaniem tego nie ma problemu, natomiast końcóweczki jeden raz i do pieca. No, tu nie będę żałował. Okej, tu sobie położę. Dobrze jest. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter.
You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always. O, także ogarnięte zbrojenie na ten czas. Co to znaczy słupki? A tu kolega twierdził, że niepotrzebnie robię ten dodatkowy słupek, no ale ja jednak wolę, żeby był, niż go nie było. A moi znajomi murarze z pracy też mówią, że przesadzam, bo tu na przykład we Francji, z tego co rozmawiałem, to na jakieś tego typu murki to dają fundament 30 cm, z tego względu, że no tu nie ma strefy przemarzania, nie? W tym roku 2 razy miałem na szybie samochodu rano o 5 trochę lodu, ale temperatura była bliska zera, nie? Także widzicie, jak to tutaj wygląda. Jak widzicie, 10 minut i już jest normalnie kamień. Z tym, że to jakieś ciepło jest, tam jakiś proces chemiczny musi. No na pewno to się dlatego nazywa kotwy chemiczne. Zbrojenie ogarnięte, kuchan powiedzmy naprawiona. No a ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa. I'm just as surprised as you.